Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Volvo XC90. Do testu odświeżonego Volvo XC90, którego by nie było, gdyby nie auto elektryczne. Zgadza się, tego odświeżenia miało nie być, a Volvo XC90 miało już nie być produkowane. Jego następca to Volvo EX90, czyli w pełni elektryczne, pokazane w 2022 roku, ale dopiero 2 lata później trafiło do produkcji. I w tym samym roku Volvo jednak zmieniło zdanie i zaprezentowało odświeżony model XC90, którego produkuje już od 10, a w zasadzie od 11 lat, bo mamy rok 2025. I to wszystko dlatego, że auta elektryczne jednak nie są tak popularne, czytaj, nie dają takich zysków, jakich oczekiwałaby tak duża firma. I bardzo z tego powodu się cieszę, bo model XC90 od zawsze był świetnym samochodem, a teraz mam nadzieję, że będzie jeszcze lepszy. Wizualnie nie ma tu rewolucji, a w zasadzie jedynie drobna kosmetyka i to tak drobna, że tylko fan marki doszuka się różnic. Główna to oczywiście kształt kloszy przednich z nieco inną sygnaturą świetlną oraz nowy grill. Do tego mamy lekko przemodelowany zderzak z przodu oraz maskę i w zasadzie to wszystko. A nie, przepraszam, jeszcze z tyłu klosze lamp są teraz nieco ciemniejsze. Zgadza się, tak jak mówiłem, to jest tylko kosmetyka, ale pewnie nie było więcej czasu na gruntowniejsze zmiany. A może po prostu nie trzeba było zmieniać, bo przecież auto od zawsze wyglądało świetnie i świeżo. Wymiary oczywiście nie zmieniły się nic. XC90 ma 4,95 m długości, 1,77 m wysokości oraz 1,93 m szerokości. Rozstaw osi to 2,98 cm, a prześwit niemal 22 cm. I ten prześwit może być nadal regulowany, jak zdecydujemy się na opcjonalne pneumatyczne zawieszenie. W maksymalnym podniesieniu na pneumatyce mamy niemal 27 cm prześwitu. W testowanym egzemplarzu było standardowe zawieszenie. W takim razie pora na bagażnik. I tutaj odświeżone XC90 jest już tylko 7-osobowe, chociaż wydaje mi się, że roczniki 2023 również już były tylko w konfiguracji z 3 rzędami siedzeń. I jak mamy rozłożone wszystkie fotele, to bagażnik ma pojemność 302 litrów. Co ważne, jest miejsce na roletę, to znaczy ona się mieści na szerokość. Pod podłogą mamy jeszcze przegródkę, po to, że gdybyśmy nie mieli pełnego bagażnika i trzeba by było odgrodzić niektóre bagaże, a pod spodem jest jeszcze schowek z kluczami, podnośnikiem oraz kołem zapasowym. Tak, to wszystko udało się tutaj zmieścić, co jest miłe. Szkoda tylko tych kabli tak luzem rzuconych po bokach, bo to wygląda po prostu źle. Dobrze za to kufer wygląda, jak położymy trzeci rząd siedzeń i wtedy mamy 680 litrów pojemności. Co więcej, drugi rząd jest przesuwny, więc możemy tą przestrzenią jeszcze nieco manipulować. No i są 3 oddzielne fotele w drugim rzędzie, co jest świetnym rozwiązaniem. I ten drugi rząd też się kładzie i to na płask i wtedy mamy ogromną jamę w środku i można tutaj spokojnie spać. W opcji oczywiście XC90 może mieć rozkładany hak holowniczy, a auto może pociągnąć przyczepę do 2400 kg. W bagażniku znalazłem też 2 rozkładane haczyki na zakupy oraz gniazdo pod zapalniczkę. I albo ja jestem dziwny, albo nie umiałem tak ładnie rozkładać tych haczyków i zawsze się z nimi męczyłem. Dobra, to idę się pomęczyć w trzecim rzędzie. Tutaj klasycznie dostęp dla dorosłej osoby jest dość ciężki. Trzeba się lekko nagimnastykować, ale przynajmniej jak już tam wejdziemy, to się okazuje, że nie ma tam dla nas miejsca. A przynajmniej nie dla mnie, a mam 186 cm wzrostu. Zresztą, producent sam mówi, że to są miejsca do 170 cm wzrostu. Tak jak widzicie, na nogi da się to miejsce wygospodarować, bo kanapa w drugim rzędzie jest przesuwna, ale ja głową wbijam się w dach. Przy tych 170 powinno być akurat. Miło za to, że są oddzielne nawiewy, miejsca na napoje czy małe schowki. Wskakuję więc do drugiego rzędu, gdzie jest bardzo wygodnie. I tak jak mówiłem, są tu 3 oddzielne, regulowane fotele. Co więcej, ten na środku może mieć wbudowany fotelik, czy tam raczej taką podstawkę dla dziecka. Bardzo pomysłowe. Z tyłu jest bardzo wygodnie i nawet jak przesuniemy maksymalnie kanapę do przodu, to nadal mamy przestrzeń na nogi. Ponownie, bardzo fajnie. Jest też oczywiście podłokietnik z miejscami na napoje, są oddzielne nawiewy, złącza czy podgrzewanie tylnej kanapy oraz gazetowniki. W opcji jest też duży szklany dach.
Pora więc na deskę rozdzielczą. No i tutaj chyba potwierdza się to, o czym wcześniej mówiłem, że odświeżenie wygląda jakby było robione na szybko, bowiem deska jest niemal taka sama jak była przed liftingiem, poza jednym, tym tabletem. No zobaczcie, jak on jest zamontowany. Wygląda jak przyklejony na ostatnią chwilę, aż się prosiło, żeby rozkręcić to i sprawdzić, czy przypadkiem pod spodem nie ma tego starego, mniejszego ekranu. Sam system pracuje już naprawdę dobrze i płynnie i tylko czasami ma lekkie opóźnienie. I to jest ten system oparty na Androida od Google'a, który początkowo kulał w kilku modelach Volvo. Tutaj jak widzicie, działa już w miarę nieźle, ale trzeba się go nieco nauczyć, bo jest nieco mniej intuicyjny niż ten poprzedni, sprzed czasów Google'a. No i nadal klimatyzację i nawiewy obsługujemy tutaj, na tym ekranie. Nadal też Volvo w opcji ma super audio Bowers-Wilkins, które gra wyśmienicie. Nie do końca świetne są zegary cyfrowe, gdzie mamy tak naprawdę dwa widoki. Albo mapę, albo nie mamy mapy. I to wszystko. Ja nadal twierdzę, że cyfrowe zegary dają nieograniczone wręcz możliwości, a mało który producent z tego korzysta. A szkoda. Tutaj nawet średniego spalania nie możemy na stałe włączyć, bo to po jakimś czasie znika. Zniknęły też, ale to już i przed faceliftingiem, przyciski od trybów jazdy. Teraz to wszystko klikamy na ekranie. Ale jak widać, dużo wyboru nie ma, bo jest tylko jeden dodatkowy tryb off-road i to wszystko. Takie małe nowości po odświeżeniu to ładowarka indukcyjna na tunelu środkowym, a także i przeprojektowany tunel środkowy z miejscami na napoje. Tego drugiego nawet nie zauważyłem, że jest inne. Ja tylko w tym wnętrzu widzę większy tablet. Dobra, to sprawdźmy materiały. O ile materiały świetnie wyglądają i takie samo dają czucie pod dotykiem, to tak jak słyszeliście, niektóre plastiki potrafią nieco skrzypieć, zwłaszcza te nawiewy, co mnie mocno zasmuciło. Otwórz szyberdach. Przykro mi, w tym samochodzie nie mogę sterować tą funkcją. Włącz grzanie fotela kierowcy. Okej, włączam ogrzewanie fotela po stronie kierowcy. A, zapomniałem o jeszcze jednej nowości, jaką jest lusterko cyfrowe. I to też nieco wygląda tak, jak przyklejony na ostatnią chwilę. Myk tutaj z tyłu do szyby i fajrant. Chociaż z drugiej strony to chyba tak to powinno wyglądać, jak jest zamontowane w kabinie, czyli tak jak powinno być, bo wtedy możemy umyć szybę podczas jazdy i mamy znowu świetny wygląd tej kamery. Niektóre marki mają to na zewnątrz i wtedy obraz po dłuższej chwili jazdy w deszczu czy śniegu jest cały niewyraźny. A tutaj możemy to szybko poprawić. Dobra, to pora na schowki, a potem zaglądamy pod maskę. A pod maską, która swoją drogą otwiera się super wysoko, ciekawe po co aż tak, do wyboru teraz mamy już tylko dwa warianty. Jeden wariant to B5, czyli benzyna z miękką hybrydą 2.0 turbo o mocy 250 koni, a drugi silnik to T8, czyli też benzyna 2.0 turbo, ale z hybrydą typu plug-in i łącznie daje nam aż 455 koni. Oba auta mają automat oraz napęd na 4 koła, z tym, że ta wersja T8 ma taki nieco oszukany, bo tam nie ma połączenia pomiędzy osiami, tylko tylne koła są pędzone tylko przez silnik elektryczny, a przedni przez spalinowy. W wersji P5 mamy klasyczny Haldex i oczywiście oba silniki mają ograniczenie do 180 km/h. I ja właśnie do testów wziąłem wersję B5. Tak ten silnik brzmi. Nic nadzwyczajnego, chociaż w kabinie jest bardzo mało słyszalny przy normalnej jeździe. Mocniejsze wciśnięcie gazu powoduje nieco hałasu i wtedy słychać to są tylko 4 cylindry. Swoją drogą, posłuchajcie jak śmiesznie pracuje wydech.
jak to się mówi, pierdzi jak radyjko mojego dziadka. Auto ma 250 koni, co powinno nam dać sprint do pierwszej setki na poziomie 7,7 sekundy i musimy uwierzyć na słowo, ponieważ nie udało mi się zmierzyć tego auta. Co więcej, ja miałem dodatkowo odmianę z chipem od Polestara, który według strony Volvo optymalizuje pracę zespołu napędowego i umożliwia bardziej precyzyjną i zrównoważoną jazdę. Zgadza się, nigdzie nie jest napisane, ile dodaje tej mocy. Na szczęście z pomocą przychodzi mi strona Polestara i tam jest to już szczegółowo opisane, ile i w jakim zakresie nam wzrasta moc i moment. Docelowo będziemy mieli 261 koni zamiast 250 oraz 340 Nm zamiast 325. Przyspieszenie spada z 6,9 do 6,8 sekundy. Czyli zarówno przyspieszenie, jak i moment obrotowy są zupełnie inne niż podaje Volvo na swojej stronie. I bądź tu mądry, która wartość jest prawdziwa. Niestety, ten Polestar chyba nie działa na reakcję na gaz, bo ta jest bardzo długa, czyli skrzynia nie jest przeprogramowana. No naprawdę, chwilę to trwa jak zredukuję, ale jak już zredukuję, to osiągi są wystarczające. Ja ciągle podróżowałem w 2 dorosłe osoby z bagażami i absolutnie nie czuć było, żeby auto się męczyło. A jeździłem też po bardzo krętych drogach, więc auto mogło się wykazać. Sprawdziłem za to spalanie i to dość dokładnie, zwłaszcza w trasie. I przykładowo, właśnie na takich bardzo krętych drogach, wspinając się pod górę, spalanie to 20 litrów. Ale oczywiście, przy zjeździe było to już 4 litry, więc średnia z takiej jazdy to 12 litrów w takich górskich warunkach. Przy stałej prędkości 110 na godzinę osiągałem wyniki na poziomie 7 litrów, a przy 130 około 9. Przy 120 i 140 byłoby to pewnie o te pół litra więcej. Niestety auto testowałem głównie we Włoszech, stąd też takie, a nie inne ograniczenia prędkości. Kręcąc się po mieście, trzeba się liczyć na minimum 10 litrów. Bak paliwa ma 71 litrów. Nie jest to bardzo oszczędne auto, ale też jest duże i benzynowe, więc nie ma co oczekiwać niższego spalania. Volvo odwdzięcza się zupełnie czymś innym, czyli komfortem podróżowania. Mam wrażenie, że auto zostało jeszcze lepiej wyciszone i lepiej zestrojone. Chociaż to drugie nie każdemu przypadnie do gustu, bo jest nieco sztywniejsze i przyjemniej pokonuje się nim zakręty. Z drugiej strony szukałem jakiejkolwiek informacji, czy coś faktycznie zostało mechanicznie zmienione i nic takiego nie odszukałem, więc być może jest identycznie jak w przedlistowej XC90. No ale wciąż, jak ktoś chce dużo więcej komfortu, to dla niego jest pneumatyka. Ja też miałem laminowane szyby z przodu i z tyłu, stąd też dlatego mogło być nieco ciszej. Samo auto w trasie sprawdza się znakomicie, to idealny rodzinny połykacz kilometrów. Wygodny, przestronny, dobrze wyciszony i ma świetne audio. W trasie nic więcej nie trzeba. No dobra, mógłby być diesel, ale tego niestety już nie ma. Nie da się też wyłączyć kontroli trakcji, a jeżdżąc w tych zimowych warunkach i widząc te puste, zaśnieżone parkingi pod stokami narciarskimi, no aż prosiło się, żeby nieco poszaleć, ale niestety się nie da. Nawet mocno zarzucając samochód, to auto lekko pójdzie bokiem i od razu systemy go wyprostują. Ja wiem, że pewnie Volvo nikt nie kupuje, żeby latać bokami, no ale korciło mnie. Volvo ma być bezpieczne i takie też jest. Jest też już drogie. W stosunku do poprzednika podrożało o 5000 zł dla odmiany B5 oraz 10 000 zł dla odmiany T8. I teraz testowane B5 zaczyna się od 340 000 zł, a T8 od 390 000 zł. Zaczyna, bowiem ten egzemplarz, który tutaj widzicie, nie kosztował 340, a 444 000 zł. To jest najwyższa wersja wyposażenia Ultra w kolorze Denim Blue z motywem wnętrza Bright. Jak widzicie, dodatki kosztują i na przykład to audio Bowers & Wilkins to 15 000 zł, hak holownicz 6 000, chip od Polestara 5 000 i tak dalej. Jest drogo, ale nadal taniej niż na przykład BMW X5 czy Mercedes GLE, bo cenniki tych aut zaczynają się kolejno od 397 oraz 376 000 zł. Fakt, że są nieco mocniejsze, ale i sporo droższe. Bliżej cenowo do Volvo jest jedynie Audi Q7, który obecnie startuje od 353 000 zł i oferuje nawet mniejszą moc, bo 231 koni, ale jest nieco szybsze, przynajmniej na papierze. Przewagą niemieckiej konkurencji nad chińsko-szwedzkim Volvo jest możliwość wyboru silników z 6 czy nawet 8 cylindrami, ale wtedy też oczywiście cena jest znacznie wyższa. A odświeżone XC90 to po prostu XC90. Czuć, że to odświeżenie było nieco w pośpiechu, chociażby patrząc na ten tablet, lusterko cyfrowe czy zmiany wizualne, ale ja i tak uważam, że to nadal porządne auto. Tak,
jest na rynku 11 lat, ale czy 11 lat dla spalinowej motoryzacji to dużo? Komfort, osiągi, wydajność silników czy bezpieczeństwo jest niemal na tym samym poziomie, a to, co możemy faktycznie poczuć, to oświetlenie zewnętrzne i to, jak te auta świecą. Tutaj technologia faktycznie bardzo mocno się rozwija, ale i rozwinęła się też Volvo XC90, bo te w najnowszym wcieleniu świeci świetnie. Tak więc XC90 nadal świetnie wygląda, nadal ma minimalistyczne i eleganckie wnętrze i nadal jest pakowne i bezpieczne. Nadal też ma tylko 2-litrowe silniki i niestety nie ma już w ofercie diesli. Ale i tak się cieszę, że XC90 nadal jest na rynku i cieszę się, że producenci rozumieją, że nie samymi elektrykami człowiek żyje i musi być wybór. Do niczego nie można nas zmuszać. Niech sobie będą i auta elektryczne, i auta spalinowe, a klient niech sam decyduje, co chce wybrać. Cześć!